No to witam w kolejny dzień. Tutaj już jak widzicie znowu fryzurą z wczoraj. No cóż, wyszedłem od tego hosta. Idę właśnie na przystanek autobusowy, żeby sobie wyjechać poza Malagę kawałek. Ale zrobiłem sobie przerwę po drodze, bo słuchajcie, to jest tak duszno, że jak wstawałem, nie, nawet jak leżałem, to byłem już cały mokry. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że u niego było tak duszno, czy po prostu jest aż tak duszno ogólnie w mieście, no ale na razie jest tak. Godzina 13:20. Nie czuję, żeby było gorąco, ale człowiek cały płynie. Mam nadzieję, że jak już dojadę na miejsce, to będzie po prostu trochę chłodniej, trochę bardziej sucho. No i nie będzie się ze mnie lało, jak będę łapał autostopa, no bo wtedy to raczej może być trudność z tym, żeby ktoś się zatrzymał. No, ale jak złapię, to wam powiem. Na razie. No, kierowca, który mnie podwiózł, jechał na Cadiz. No, podwózka 200 km, więc nie mogę narzekać. Ale do Gibraltaru zostało mi jeszcze 13 km i prawdopodobnie będę musiał to zrobić na piechotę. Idę sobie przez taki teren przemysłowy, no ale powiem wam, że tutaj bardzo ciężko ludzi uświadczyć. Tam, no to co? Tu przyjeżdża jeden samochód. Tych samochodów to przyjeżdża jeden na 10 minut. To widzę, jakiś facet idzie po drugiej stronie. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś tutaj szedł w ogóle. A tak, to tu się tak ciągnie taka pustka. Tutaj nie ma ludzi, jest jakaś trawa. Tutaj też. Kurczę no. Rozbiję jeszcze namiot na środku chodnika i nikt się nawet nie zorientuje. Jak widzicie, ładna rzeczka, a wokoło same fabryki. Widzicie, co tam jest w oddali? No właśnie, skały Gibraltaru. Także wow, naprawdę się cieszę, że tu dotarłem. Już jestem zmęczony tym chodzeniem z plecakiem. No ale spójrzcie tylko, kamera nie oddaje tego, co ja widzę. Ale wow, jest naprawdę duża satysfakcja, radość, że dało się dotrzeć. Uła. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Po zobaczeniu skały czekało mnie jeszcze 5 km marszu, aż do centrum miasteczka La Linea, gdzie znajdowała się granica z Gibraltarem. Przechodząc przez miasteczko miałem sporo szczęścia. Spotkałem jakiegoś starszego pana, który mnie zagadał, spytał, co ja tu robię z tym wielkim plecakiem, gdzie ja idę. Wyjaśniłem mu, na czym polega moja podróż, no i był tak tym zainteresowany, że zaproponował mi podwózkę aż do samego centrum. Oszczędziło mi to sporo czasu, ale było już i tak za późno, żeby przekraczać granicę. Zaszyłem się w McDonaldzie, gdzie mieli całkiem sprawne Wi-Fi, no i otwarte do późna w nocy, także mogłem zaczekać, aż nie będzie ludzi. Nie było to takie proste, bo akurat był piątek i była cała masa imprezowiczów, którzy przychodzili coś zjeść. Na początku była cała masa bardzo ładnych dziewczyn, później znowu zaczęły przychodzić rodziny z dziećmi. Trochę to dziwne, że rodziny z dziećmi przychodzą do Maka o godzinie 12 w nocy, ale dobra. No ale w końcu zbliżał się czas zamknięcia, no i ja się też zwinąłem. Wyszedłem z tego fast fooda, przeszedłem pomiędzy pozamykanymi pawilonami handlowymi i doszedłem do pobliskiego parku. Nie było tam zbyt wiele drzew. Dodatkowo gdzieniegdzie słyszałem jeszcze głosy ludzi, którzy wyszli zapalić papierosa albo napić się piwa. Więc cóż, trzeba było tak z 20 minut połazić, aż znalazłem miejsce, które było naprawdę dobre. Rozbiłem namiot pod drzewem, którego gałęzie sięgały samej ziemi i dzięki temu mogłem na spokojnie pójść spać. A następnego dnia wybrałem się już na Gibraltar. No to już chyba lepiej widać, gdzie jestem. Przed chwilą udało mi się przekroczyć granicę. No, trochę sobie połażę po tym Gibraltarze, a później lecę do mariny po hiszpańskiej stronie, żeby porozwieszać ogłoszenia i porozmawiać z kapitanami.
Może się coś dzisiaj już uda, może nie. Zobaczymy. A to chyba jeden z takich bardziej znanych punktów rozpoznawalnych Gibraltaru. Lotnisko, które jest poprowadzone wzdłuż granicy i przez które można przejść. Tutaj właśnie tak to wygląda. Po jednej i po drugiej stronie. Przez środek lotniska jeszcze nigdy nie miałem przyjemności przechodzić, ale jak widzicie, wszystko jest dla ludzi. Słuchajcie, siedzę sobie w knajpce, no ale co ja robię w knajpie? Zagadał mnie jeden gościu i powiedział, że słuchaj, tutaj podróżujesz i tak dalej, to stawia mi śniadanie. Mówię, że nie, głupio mnie. Czemu? Zaprosił mnie do knajpy, powiedział, żebym siadł, dał 10 funtów i sobie poszedł w cholerę. No, całkiem miło, mówiłem, że nie chcę i tak dalej, no ale gościu naciskał. No i siedzę w knajpie, mam Wi-Fi, ale oprócz Wi-Fi mam jeszcze coś innego ciekawego. Otóż mam takie brytyjskie śniadanko, a żeby było jeszcze śmieszniej, tutaj obczajcie, wszędzie są flagi, jest cała masa ludzi ubranych na biało-czerwono. Ze względu na to, że biały i czerwony to też barwy Gibraltaru. Dzisiaj trafiłem akurat, że jest ich jakieś święto narodowe. No i cóż, świętuję sobie właśnie razem z nimi w taki oto cudowny sposób. No, jestem już w połowie śniadania. Jak widzicie, część jest już zjedzona. Najbardziej to mi smakuje chyba ta kiełbaska. No ale wszystko inne też jest fajne. Też jeszcze zwróciłbym uwagę na tą fasolkę, bo generalnie nie spodziewałem się tego, że ten sos w niej będzie taki dobry. Bardzo, bardzo aromatyczny, bardzo intensywny. No ogólnie bardzo mi smakuje. No, zacząłem pytać pierwszych kapitanów. Na razie ludzie to mnie przekierowali do mariny, bo powiedzieli, że tam akurat gdzie pytałem, no to nie dało się, bo wszyscy płynęli gdzieś, ale nie na Atlantyk. No to udało mi się wejść do marynki. Tutaj nie chcę nagrywać w środku, ale przed chwilą byłem. Zostawiłem ogłoszenie, pogadałem z facetem w recepcji. Całkiem miły, sympatyczny gościu. No ale jak sam mi mówi, żaden jacht, przynajmniej stąd, nie wypływa na Wyspy Kanaryjskie w najbliższym czasie. Więc cóż, będę sprawdzał dalej, bo polecił mi inną marinę w Gibraltarze, albo ewentualnie marinę po hiszpańskiej stronie. To tam pójdę i tak. No ale natomiast póki jeszcze jestem tutaj, no to obczaję tą marinę na Gibraltarze. Zostawię ogłoszenie. Może ktoś się zainteresuje. Plus jest taki, że kurczę, chyba jestem jednym z pierwszych, albo w ogóle pierwszy, który pojawił się w tym sezonie, bo jak na razie nie słyszałem o żadnych autostopowiczach i autostopowiczach, więc o tyle plus jest taki, że jak kogoś będą szukać, to raczej się do mnie pierwszego zgłoszą. O, a na Gibraltarze właśnie mamy takie małe parczki. Tam jak widzicie impreza jest bliżej. No i jeszcze jest cała masa takich fortów rozsiewanych po mieście. No domyślam się, że z czasów wojny, II wojny światowej i wcześniejsze. Patrzcie, same forty na tym Gibraltarze. Ten akurat z 1850. Jak widzicie, całe miasto świętuje albo przygotowuje się do świętowania. People
Ja spałem tutaj na końcu takiej rybackiej drogi z widokiem na Gibraltar. A teraz akurat na wschodzące słońce nad Gibraltarem. Proszę bardzo. Jak szedłem, to trafiłem na taką kapliczkę. I chyba nie ma zbyt dużo odwiedzających. Tutaj nie wiem, czy to kapliczka, czy kościółek. Pisze shrine, to więc bardziej kapliczka. A taka w środku jest takim patio. Proszę bardzo, to jest na czyjś grupie, nie wiem czyj. This is part of the marriage method of Sharia. Oh, Okay, so interesting. you've been to Fatima, Of course I've been to Fatima. Portugal, Spain, Saragossa. Where are you from? Wow, from Poland. I didn't expect that I could. Częstochowa. Częstochowa, Over yes. there, eh? Yeah. Vilnius, Lithuania. No proszę, patrzcie. Nawet się nie spodziewałem, że trafię do takiego miejsca. No nie spodziewałem się, że tu dotrę. Tamte majaczące punkty na horyzoncie, które widzicie, niestety jest pod światło, więc słabo widzicie, ale widzicie. To już jest Afryka, proszę ja was. No, widzę już Afrykę, ale nie tylko to, bo tak szukałem i szukałem. Myślałem, że już tego nie znajdę, ale udało mi się znaleźć, proszę bardzo. To jest pomnik Władysława Sikorskiego, który właśnie zginął, lub niektórzy twierdzą, że został zamordowany przez Brytyjczyków, bo był im po prostu niewygodny. Pod Gibraltarem. No udało mi się kurczę dotrzeć do tego pomnika, szukałem go pół dnia chodziłem, aż go znajdę. Tu są jeszcze, proszę bardzo, kilka wspomnień, tablic upamiętniających, chociaż no, a to po angielsku z informacji o tych, co zginęli w tej katastrofie lotniczej, w której on też właśnie brał udział. No, to jest jeszcze tablica upamiętniająca z informacjami, ale chyba tak średnio o nią władze lokalne dbają, bo ja tu ciężko się mogę czegokolwiek doczytać. Tak to wygląda z góry. Słuchajcie, jaka sytuacja. Szedłem na prysznic na plaży i spotkałem jakiegoś gościa. Zaczęliśmy gadać, okazało się, że też kiedyś podróżował z plecakiem, co prawda nie autostopem, ale z plecakiem i mówi do mnie: słuchaj, jak chcesz, to ci mogę zapewnić prysznic, bo tutaj jestem na marinie i jak coś, to możesz się umyć. No i wszedłem z nim do mariny, umyłem się, zarąbiście, no i teraz sobie wychodzę. Tutaj nie za bardzo można nagrywać, ale właśnie chciałem wam pokazać, jak to jest fajnie zrobione. Widzicie te domki? Są takie różne kolorowe domki, a jeszcze żeby było lepiej, to do każdego z tych domków jest dorzucony rower, taki też w kolorze domku, albo przynajmniej nawiązujący do koloru, i te domki tak się ciągną na całej długości tej zatoczki. Naprawdę wygląda to super. No i sobie ludzie mogą wynająć taki domek. Wynajmują sobie domek i się tak unoszą na wodzie, na morzu. Także nie wiem, fajnie to naprawdę wygląda. Na górze mają, widzicie, leżaczki, ławeczki, światełka. Także wygląda to naprawdę super. Byłem w biurze mariny, w końcu je znalazłem. Okazuje się, że niestety nie można w samym biurze tego zostawić, ale powiedziano mi, że mogę nakleić na toaletach, czy w środku toalet, jeśli jest taka możliwość, więc tutaj proszę bardzo, już jest. Tak wygląda tutaj toaleta w marinie, a tutaj moje ogłoszonko na jednej ścianie.
Jakby się okazało, że jakaś pani tutaj też chce skorzystać z toalety, to też będzie widziała. Proszę bardzo, wszystko jest. A ja idę rozklejać dalej. Będę próbował zagadywać kapitanów. Może coś się uda. No to witam wieczorową porą w marinie. Co się działo? Porozklejałem ogłoszenia. Pytałem każdego, kto tu przychodził. To jest właśnie marinka i znacie ją z dnia wcześniejszego. Tutaj, gdzie te palmy, po obu stronach są tego dużego parkingu jachty. No ja jestem tutaj, po prostu pytam, siedzę. Czasem ludzie, no praktycznie w 99% ludzie są mili. Jedni państwo nawet powiedzieli, a dawaj, jesteś głodny, bo widzimy, że stoisz tu cały dzień. No mówię, że stoję, no nawet nie miałem jakiejś do sklepu. Oni, dobra, to my cię poczęstujemy carbonarą. No i mnie poczęstowali. Także bardzo to miłe było. Spotkałem nawet jakichś Polaków. Powiedzieli mi, że na Wyspy Kanaryjskie to tutaj zaraz w lewo, wystarczy przepłynąć wpław. Cóż, ja tutaj tak wygląda moje miejsce, nie chcę powiedzieć pracy, ale po prostu może i pracy. Miejsce, z którego tutaj łapię i pytam, bo tutaj tędy przychodzą wszyscy ludzie, którzy akurat idą do mariny. Zaraz przeniosę się do baru, bo w barze myślę, że teraz wszyscy będą się gromadzić na piwo, więc zobaczymy, jak to się będzie sytuacja rozwijała. Jest porozklejane we wszystkich toaletach, które są, całych dwóch. W marinie nie można było, bo takie są zasady, więc tutaj nie będę i tak wklejał na siłę, no bo mi zerwą, a wolę robić dobre niż złe wrażenie tutaj. Jeden gościu zaproponował mi nocleg na swojej łódce, tylko powiedział, żebym na niego zaczekał, bo idzie gdzieś, nie wiem, o której wróci. Nie wiem, czy warto na niego czekać, czy nie. No zawsze to, wiecie, można się przespać na łódce i mieć przynajmniej z bani. Plus do tego przespać się na łódce, jak się przespać, chociaż to też na pewno jest fajne. Takie oswojenie się trochę z łódkami. To zawsze jak tam się wejdzie, to można poznać jakichś kapitanów już w samej koi, bo tutaj koje są pozamykane, przecież nie będę się włamywał. No bo i tak mnie wyrzucą, a myślę, że dużo lepsze wrażenie robi, jak tak po prostu pytam. Tutaj dużo osób mi mówiło, że no Marcin, to troszeczkę ty się inaczej zachowujesz niż inny, po prostu jesteś uprzejmy, a nie na chama jak większość ludzi, więc to jest na plus i tutaj właśnie udaję uprzejmego, jak tylko mogę. No i cóż, uczyłem się dzisiaj wiązać węzły marynarskie, tu się mogę pochwalić. Tu jest... Umiem już wiązać coś takiego. To jest tak zwany węzeł. Haha, tylko najpierw trzeba na to spojrzeć. To jest tak zwany węzeł ratowniczy. No. Umiem też inne, ale jak mam zajętą rękę kamerą, no to nie będę ich robił wszystkich na kamerze. No i co? No i działamy. Jak to dalej pójdzie, zobaczymy. Powoli, ale do przodu. To jest już mój 3. dzień. To będzie nawet 4. noc na Gibraltarze. Chyba trzeba było od razu zacząć od tej mariny, bo podobno kuźwa wczoraj był gościu, który był sam i płynął na Kanary, ale no cóż, może jutro przyjedzie kolejny, nie wiadomo. W każdym razie za sukces uważam to, że ludzie są mili, ludzie są uprzejmi, mówią, że wszystko spoko, że mogę tu siedzieć. Nawet pozwalają mi, otwierają mi, wiecie, tą toaletę, gdzie mogłem sobie te ogłoszenia wkleić. Nie działają prysznice na plażach, mimo że powinny, ale podobnież jest kryzys z wodą w Hiszpanii i odłączyli wodę. Ale wpuszczają mnie tutaj do toalety, gdzie są też prysznice, więc no patrząc na siebie to tak, na pewno trzeba by się je umyć, na pewno by się trzeba, ogolić. Zachować rozum i godność człowieka w każdej sytuacji, to na pewno też trzeba robić. No i co? No i zobaczymy. Pewnie strzelę sobie piwo i spróbuję pogadać z ludźmi w tym barze. A na razie czekam. Tutaj już powoli jest tak, że ja to już każdego znam. Śmieję się dlatego, że tu jest 2 ziomków, których kojarzę. Hey guys, are you going to make a photos? Yeah. O, to są 2 ziomki. You are from where? From Switzerland. To mam dwóch kolegów ze Szwajcarii, którzy też będą łapać stopa. I co? No i działamy.
Zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać, ale to już mówiłem chyba 10 razy, że zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać. Niech się rozwija i niech się rozwinie. Dobra, no to co? To na razie. Słyszycie to skrzypienie? Jestem na łódce. No, ostudzam nastroje, bo jeszcze to nie jest ta łódka, którą będę przekraczał Atlantyk. Co się stało? Ops, co się stało? A mnie nie widać, nawet się nie będę pokazywał, może w lepszym świetle. No i tak gówno praktycznie. Podejdę trochę bliżej, może będzie trochę lepiej, może stanę tak, może będzie lepiej, nie będzie lepiej, trudno. Myślę, że i tak wiele nie tracicie, jak mnie nie widać. No ale cóż, co się stało? Jak do tego doszło? Doszło do tego tak, że po prostu spotkałem kapitana jednego ze statków, który też kiedyś był jachtostopowiczem i zaproponował mi, że mogę się dzisiaj przekimać na jachcie. Więc no co, no to jestem tutaj, zadowolony. Tam mam, za tymi światłami, które teraz widzicie na ekranie, jest już Gibraltar. A ja tu jestem, no. Tu mi skrzypi, tu trochę wieje, no ale cóż, ale żyję. No i jutro muszę spadać, bo podobno sprawdzają, ile osób jest na każdym jachcie. Ale przynajmniej mam dzisiaj miejsce do spania. Tutaj poznałem sympatycznego Danila z Wołgi, z Rosji. No i co, no i będziemy... no ja nie wiem, co on będzie robił, bo to on ma tu do sprzątania i tak dalej, bo właściciel jachtu niedługo będzie wracał, a ja się mogę po prostu przekipać. No to cóż. Can you play a little? Yeah? Yes, of course. No to poprosiłem, żeby zagrał troszeczkę, więc... No to w takich warunkach dzisiaj spałem. Tutaj były moje rzeczy. Tak wygląda, widzicie, łódka, w której właśnie trwa remont. Jest wymieniany silnik. To jest stary silnik. A to nowy. No tutaj. Tak wygląda, proszę bardzo. Tam dalej jest kuchnia. Ale jak tutaj kolega ma w sumie sporo syfu, to nie będę tak wszystkiego pokazywał. I tak już dużo pokazuję. To mój plecak gotowy do wyciągnięcia. No i tak to wygląda. Tak to wygląda na zewnątrz. O. Tutaj sobie spałem. No i zaraz spadam, bo jest już słońce, jest już rano. Please come inside. Sorry. Muszę wchodzić z powrotem, bo podobno tutaj policja łazi. No to krótka aktualizacja tego, co się dzieje. Jak byłem na tej łodzi, przyjechała policja, no to tam się schowałem, zaczekałem. Później pojechali. No to ja wyszedłem. Poszedłem się umyć i ogolić. W tamtym momencie wbił ktoś z ochrony. Powiedział, że nie mogę nigdzie naklejać ogłoszeń w marinie i żebym się więcej tu nie mył. Więc wygląda na to, że następnym razem, jak będę chciał się umyć, to po prostu w środku nocy. A właśnie, i teraz jak wychodziłem, to spotkałem jakiegoś takiego pana. Siedział sobie na wózku. No, przechodziłem obok, powiedziałem dzień dobry, on coś tam do mnie powiedział, podszedłem bliżej, żeby wiedzieć, co on do mnie mówi. I tak od słowa do słowa po prostu sobie pogadaliśmy. I okazało się, że spotkałem faceta, który 2 razy wygrał wyścig Monte Carlo i pokazał mi zdjęcie z 1971 roku, jak wygrał ten wyścig w swoim Citroenie. Także, kurde, ciekawych ludzi można spotkać, jak się tylko otwiera buzię, nie? Jedna babka też właśnie, jak tak jeszcze dzisiaj pytałem, powiedziała mi, że rzeczywiście kilka osób jedzie na te Wyspy Kanaryjskie. Prawdopodobnie mogłem już niektórych z nich nawet o to spytać, ale żaden nie chciał się przyznać, że jedzie, więc
No więc tak, dobra, ja kończę swoją gadkę. To jest już granica, tam jest Gibraltar. Ale nie będę nagrywał granicy, bo akurat więzienia to nie chcę zwiedzać, więc cóż. Ja się żegnam. No i pewnie jeszcze zacznę coś tam nagrywać wieczorem. Opowiem, co się działo, a może nie, jak nie będzie nic ciekawego. W każdym razie chowam kamerę. No, ja mam nadzieję, że jak to teraz oglądacie, to u was też jest takie milutkie słoneczko. Hej, hej. Kojarzycie takie budynki, co powstawały w latach 70. i 80. i czuć było w nich komunę? To słuchajcie, to teraz jestem w jakimś John McIntosh Hall i właśnie mam wrażenie, że tak właśnie został zbudowany. Patrzcie na ten dach, który tam jest. Tutaj klatka schodowa z poręczami. No, mi to się kojarzy z taką, wiecie, komuną, ale no. Ale coś takiego jest właśnie na Gibraltarze. Także ciekawostka, bo nie spodziewałem się tego typu architektury i wnętrz w takim miejscu, ale dobra. Widać nie tylko w Polsce tak jest, a co w sumie jeszcze ciekawsze, no na Gibraltarze nigdy komuny nie było. A tutaj widzicie, tak troszeczkę ma się wrażenie, że w tych wnętrzach no właśnie taką troszeczkę komuną zajeżdża. Nie chcę tutaj bardzo dokładnie, ale za to jest, widzicie, budka telefoniczna. Nie chcę tak tutaj dokładnie wszystkiego nakręcać, bo bądź co bądź jednak nie chcę, żeby mnie stąd wyrzucili. To jak widzicie, przechodzę sobie przez uliczki Gibraltaru. Tutaj mam wrażenie, że oni to tak rzadko pracują, no przez ten bank i tak dalej, bo bardzo często jest dużo rzeczy zamkniętych. No ale co zrobić? Chciałem powiedzieć, że jestem dobrej myśli, ale może... No dobra, kryzysu jakiegoś nie mam, ale już jest po prostu takie lekkie zmęczenie materiału ze względu na to, że co prawda wszyscy ludzie, z jakimi rozmawiam w tej marinie, no to są, jak mówiłem, w 99% mili albo neutralni. Natomiast problem polega na tym, że no ja nie widzę nowych twarzy, nie? No więc jak nie widzę nowych twarzy, no to tak trochę, wiecie, no nie chcę z tymi ludźmi spędzić tu miesiące. Ja tu nie przyjechałem na Gypsy Experience, żeby spać w namiocie albo gdzieś tam i patrzeć, jak tu się włamywać do toalety, żeby się umyć. No tylko przyjechałem tutaj złapać łódkę, nie? Więc to tak... No... No to trafiło mi się jeszcze oglądać lądowanie helikopterów na lotnisku w Gibraltarze. Patrzcie, jaka jest chmura nad Gibraltarem. No, ja witam kolejnego dnia. Przez ostatnie wiele się nie działo, po prostu pytałem ciągle kierowców, kapitanów. No ale dzisiaj się spotykam z jedną taką grupką, z jedną taką załogą jednego statku, jachtu. Może będą chcieli mnie wziąć. Wczoraj prawie mnie ochrona nie wykopała z pryszniców, bo to prawie kolega dał mi kartę, że mógł się umyć. No ale oni tak po prostu wrednie mnie dopytywali, że skoro mam kartę, to na jakim jachcie przebywam. No to ja im powiedziałem, że no niestety nazwy nie pamiętam. No bo czasem lepiej nie wiedzieć, prawda? Ja tym razem też nie wiedziałem. No i oni nie wiedzieli dzięki temu. Ale cóż, no to już nie będę gdzieś kolejny raz kusił losu. Pójdę się ogarnąć gdzieś indziej, znaleźć jakieś prysznice ze słodką wodą. No, zobaczymy, czy ten dzień przyniesie przełom. Wczoraj jeden gościu z Australii powiedział mi, że mogą mnie wziąć nawet nie tyle jako część załogi, ale po prostu jako pasażera. Musi tylko pogadać z żoną.
Wziął ode mnie numer telefonu i na razie się nie odzywał. A minęło już ze 24 godziny, więc na razie się jakoś na to nie nastawiam dobrze. Może jakbym go spotkał, jego żona, i zobaczyłaby, że nie jestem jakiś stuknięty, to by to troszeczkę inaczej wyglądało, nie wiem. No ale no cóż, no, będę próbował. Jestem cały czas dobrej myśli. No muszę być cały czas dobrej myśli. Nie mam innego wyboru. Widziałam, no. Kroczek po kroczku. Zobaczymy, jak to będzie. Tym razem kończę pokazywanie mojej gęby. No i jeszcze jeden rzut oka na zachmurzony Gibraltar. Nie wiem, czy to widzicie, ale to taka ta pomarańczowa łuna, którą teraz nagrywam telefonem, jest jakiś pożar. Dzisiaj po południu zobaczyłem, że był jakiś dym, jakaś czarna chmura i to było około godziny, no żeby nie skłamać, 19. To cały czas płonie, cały czas nie jest ugaszone. To jest w ogóle, jak jestem w Lejnej, a tam jest po drugiej stronie zatoki. Wygląda to tak, jakby całe wzgórza płonęły. Nikt nie był w stanie nad tym zapanować. Także widzicie, są przeżycia przy łapaniu stopa, czy tam jachtostopa. Tú no me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías hacia mí, me acariciabas. Mi amigo, tú no me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías hacia mí, me acariciabas. ¿Y a quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Spytacie mnie w końcu: Marcin, to znalazłeś tego autostopa czy nie? Ano znalazłem. Próbowałem wszystkich możliwych sposobów, no i się udało. Jak to wyglądało? Byłem w takim miejscu, gdzie przychodzili właściwie wszyscy, więc zagadywałem każdego. Miałem coraz więcej kontaktów, byłem coraz bardziej kojarzony przez wszystkich w porcie. Zdarzało mi się posiedzieć w barze. Byłem na jednej integracji, piłem z kapitanami, gadaliśmy o życiu i tak dalej, więc też byłem coraz bardziej rozpoznawalny. Założyłem sobie profil na takich stronach, gdzie szuka się załogi w internecie. No i w końcu odezwał się do mnie jeden Włoch. Mówił, że widział moje ogłoszenie, że też mnie zna z tego, jak zagadywałem ludzi w marinie, byliśmy razem na integracji, no i napisał do mnie. Powiedział: dobra, możesz ze mną płynąć, tyle że wypływamy jutro. No i powiem szczerze, że jak nie miałem innej opcji, to stwierdziłem teraz albo nigdy. No i następnego dnia płynąłem już na Wyspy Kanaryjskie.